Tak, wiem jak brzmi ten tytuł. To brzmi jak clickbait, jak jakiś żart, ale to nie jest żart, to jest prawda. Najpóźniej w złożeniu 89, proszę, żebyście to zrobili, a najlepiej od samego początku, oznaczali sobie kable. Który kabel jest od czego? Ja sobie to oznaczyłem dopiero jak dostałem pakiet tych części 89, 90 oraz 91 i sobie pooznaczałem to cyferkami, ponieważ później jak to już wszystko zabudujemy do tej ramy, nie, tutaj, jak wszystko sobie zabudujemy, nie będziemy mieli dostępu takiego łatwego do kabelków, to już w ogóle nie ma opcji, żeby dojść co jest do czego i czy ta elektronika w ogóle działa, a szczerze mówiąc oznaczenie tych kabli jest strasznie bez sensu. Na przykład tak jak mamy kabel czarny z białą wtyczką, bez żadnej farbki. Mamy 3 takie kable i trzeba się odnaleźć, gdzie one będą. Więc coś pięknego, ale ja wam wszystko wytłumaczę. Postaram się na pewno to zrobić. Na początku oczywiście montujemy baterię. Tutaj bateria. A, to nie są żadne modyfikacje, po prostu te kabelki są tak cudowne, tak beznadziejne, że mi odpadły. Raz jeden, raz drugi, więc lutowanko od nowa. Tutaj tak samo. Najpierw uruchamiamy i przełącznik to numerek 17. Tak mówię po kolei, działanie wszystkiego, abyście wiedzieli, jak coś u was nie działa, to żebyście mogli zobaczyć, co u was nie działa. Jak już mamy uruchomiony samochód, to bierzemy nasz mini kluczyk i go wsadzamy do stacyjki. No i mamy dźwięki. Dźwięki z głośnika, który znajduje się oczywiście w naszej chłodnicy. I sam kluczyk, który tu jest, tutaj ma kabelek, który jest numerem, to będzie numer 12. Ja pokażę również zdjęcia tego wszystkiego, co jak mam ponumerowane, co jakim kolorem, z jakim soketem, gniazdem, więc będzie fajnie, ja wam mówię. Jeżeli wsadzicie kluczyk i nie ma dźwięku, to albo coś jest z tym kabelkiem od kluczyka, albo coś z kabelkiem od głośnika. A sam głośnik jest pod numerem, pod 6. Tak, 6? Nie patrzę do góry nogami? Patrzę do góry nogami. Tak, tu jest 6, przepraszam was bardzo, nad 17. Ale jeżeli włożyliście kluczyk, a działają wam inne opcje w aucie, to znaczy, że z głośnikiem coś jest nie tak, a z kluczykiem ok. Oczywiste. Co mamy następne? Mamy klakson, który klikamy tutaj w logo. Chyba tylko klakson brzmi fajnie z tych wszystkich dźwięków. Klakson jest kablem. No i teraz pytanie, który kabel, prawda? One też na szczęście mają kolory. Od klaksonu jest odpowiedzialny kabel numer 1, a ten drugi to pokażę później, bo on jest od przełączników świateł. Co następne, takie istotne, to gaz. Klikamy pedał gazu i zmieni się dźwięk. Jest różnica, prawda? To też, jeżeli jest źle podłączony kabelek od gazu, czyli ten, stąd, czyli głośnik, dźwięki są takie same, to źle podłączyliśmy kabel od gazu, który jest oznaczony numerkiem 15, a dokładnie mówiąc trafia to jest wtyczka numer 15, ona jest taka ciemnogranatowa. Czy mamy coś jeszcze z dźwiękiem? Nie, więc odłączę głośnik, bo nie wiem, gdzie mnie w ogóle słychać. Dobra, głośnik odłączony, jest o wiele przyjemniej. Jak trochę posłucham tego głośnika, to mnie po prostu boli głowa. To jest bardzo nieprzyjemny dźwięk, ale jak chyba w każdym modelu. W ogóle sama płytka jest zrobiona w taki sposób tandetny, no jak w najtańszej chińskiej zabawce. Masakra. Ale kolejna rzecz to pedał hamulca. Klikamy go tutaj. To jest kabel, który idzie już od tej strony. I to jest kabel oznaczony jako 16. O, tam mamy 16, koło 13 i 15. Brzmi logicznie, prawda? Ale możemy też zobaczyć, czy ten hamulec działa, bo jak go przytrzymujemy, klikamy, to zapalają się światła stopu. Jedno, drugie. Jeszcze pokażę w ten sposób. Przyciskam. No i się palą. Z tyłu czerwone światła tylko i wyłącznie. Kolejna rzecz to włącz, wyłącz światła, przycisk świateł. To jest oznaczone jako 13. 13 było żółte,
Tak, 13, żółta wtyczka. I to była moja pechowa 13. Miałem z nią tyle problemów, ponieważ od świateł jest ten kabel, który jest czarnym kablem z białą wtyczką. Od głośnika też jest czarny kabel z białą wtyczką. Takie same są. Jak one będą szły od przodu do tyłu, to nie rozpoznamy. One są wszystkie takie same. Przycisk 13. Klikamy go. I odpalają się światła z tyłu. Czerwone. Oraz z przodu. Jedno, drugie. O, trochę widać. A to możemy zrobić w ten sposób. I widać o wiele bardziej, co tu się świeci. Jeszcze bym zapomniał, że musi się świecić na desce rozdzielczej. Deska rozdzielcza ma diodę, oczywiście z tyłu. Wejście numer 14 to jest wtyczka z brązowym markerem, brązową farbką. Światła przód, czyli te kable, ten oraz ten. Z tego co widzę, to nie ma znaczenia, które podepniemy gdzie. To są kabele numer 2 i 3. Kabele? Powiedziałem kabele? To są kable numer 2 i 3. 2 i 3. Takie same wtyczki. No idealnie takie same. To są światła z przodu. Światła tył, czyli jak mamy do góry nogami, to ten kabel. Oczywiście widzimy świecący się punkt oraz ten kabel, które trafiają do 9 oraz 10. Oba mają czerwoną farbę na sobie. Teraz kierunkowskazy. Jak je uruchomić? Klikamy manetkę. Niestety nie bierzemy góra i dół manetki, tak jak to w aucie powinno być, tylko klikamy manetkę. I od manetki jest kabelek o numerze 11. Z której strony on był, nie pamiętam, ale jak mamy płytkę i gdzieś mamy kabelek 11. 11 to jest kolor farby granatowy, ciemno-niebieski. Gdy klikniemy raz, to widzimy, że z jednej strony tylko pali się kierunkowskaz. W moim przypadku jest to lewy, tutaj oraz tutaj, w moim przypadku. I powinien być to lewy. Wtyczka przednia. Tu łatwo pomylić te kable. To są światła, a to są kierunkowskazy. To ten kierunkowskaz to jest numer 4 na płytce i on jest fajny, bo ma czerwoną wtyczkę całą. Więc tutaj wiemy, który to jest ten wyjątkowy kabel. Klikniemy sobie drugi raz. Klik, klik, klik. Aha. I mamy kierunkowskazy od drugiej strony. Czyli jest to strona lewa. To będzie czarna wtyczka do gniazda numer 5. 5. O, proszę bardzo. To jest odpowiedzialne za kierunki z przodu. A teraz kierunki z tyłu. Mamy lewy tył, który się teraz świeci. To jest wtyczka numer 7. Ona nie jest pomarańczowa, tylko z pomarańczową farbą. Ale żeby było zabawnie, bo bardzo mi to sprawiło dużo zabawy, jak mamy prawy kierunkowskaz, to jest 8. Jest to 8, która również ma pomarańczową, białą wtyczkę z pomarańczową farbą. I jak te wszystkie kable idą od tyłu, to jak ja mam to rozpoznać? Jak oni mogli tak pooznaczać te kable? To jest coś strasznego. I tak naprawdę to jest koniec funkcji, jeśli chodzi o elektrykę tego pojazdu. Mam nadzieję, że wam się wszystko udało i wszystko działa, ponieważ ja miałem straszny problem, co gdzie ma być ułożone oraz nic nie zmieniałem, nic nie lutowałem, nic nie przelutowywałem. Polecam wam podłączyć to tak na raz i więcej się nie bawić, bo to robi duże problemy. Te wtyczki, te gniazda, one ledwo się trzymają. Naprawdę bardzo łatwo jest wyjąć wtyczkę razem z gniazdem. Nie wiem, czy mówiłem na początku, ale jeżeli chodzi o te przednie, które świecą, reflektory, to 2 i 3 jest bez różnicy. Obojętnie jak podepnę, to świecą tak samo.